Cześć, z tej strony Ola z Szydełkarni.pl. Tak, tu jest znowu słońce, ponieważ dość późno nagrywam, ale dzisiaj mamy rogatą ekipę. To jest koza. Koza, czyli nasz kolejny chiński znak zodiaku. Ona mówi hello, więc idziemy zobaczyć, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Okej. A więc dzisiaj potrzebujemy przede wszystkim szydełko i u mnie jest to dość standardowo szydełko 3,5 mm i do tego zobaczycie 5 kolorów włóczek, ale tak naprawdę głównie będą używane 3. Te 2 pozostałe to są takie, że będzie potrzeba tam po nitce czy coś, więc tylko dlatego ja pokazuję. Ok, więc u mnie głównym kolorem będzie taki, nie wiem, beton, jasny beton, no to do tego jeszcze drugi szary, czyli ciemny beton, nie wiem jak to nazwać. Rogi będą koloru brązowego i u mnie te wszystkie włóczki to jest Opus Natura Extra Cotton, czyli idealne połączenie bawełny i poliakrylu. Miękka, wytrzymała, najlepsza do takich małych maskotek, bo nic się z nimi nie będzie działo. I oczywiście podstawowo 2 standardowe kolory. Jak to myślicie, jakie to są podstawowe kolory? Biały i czarny oczywiście. One to są takie już nasze dodatki tak naprawdę, więc damy radę bez nich, ale z drugiej strony jak będziemy mieli jednak ten kawałek białego i kawałek czarnego, to zobaczycie, że on się naprawdę nam tutaj przyda. Co jeszcze dzisiaj potrzebujemy? Potrzebujemy oczy. I ja mam oczy niewielkie, bo to są bezpieczne oczy 8 mm, czyli oko i zatyczka. Ja oczywiście pokażę jak zawsze, jak je zamontować, więc się tutaj nie musicie o to martwić. Oczywiście nożyczki. Mam wrażenie, że mówię dużo oczywiście, tylko że to są tak oczywiste rzeczy, że dobrze je mieć. Co jeszcze? Igiełka. Igiełka i ja mam zawsze tępą igłę, żeby tutaj nie pohaczyła mi paluszków. Oczywiście znowu to słowo. Można użyć ostrej, ale wtedy trzeba uważać. A taka tępa igła nie wbije nam się pomiędzy nitki włóczki, tylko wbije nam się pomiędzy półsłupki, czyli tam, gdzie trzeba, bo ze względu na to, że ona nie jest ostra, to nie będzie się po prostu wpychała wszędzie, co nie? Dobra, co jeszcze nam potrzeba? Znaczniki przydadzą się bardzo mocno. I teraz tak. Można używać zwykłe plastikowe, czyli takie wyglądające jak agrafka, wyglądające jak ślimaki, ale ja preferuję kawałek kordonka, który przekładam ostrości raz do tyłu, raz do przodu, raz do tyłu. Ona wtedy ładnie zaznacza mi rzędy. Łatwiej też jest wtedy policzyć, a później biorę i jednym ruchem wyjmuję. Ostatnia rzecz, jaka nam potrzebna? No jaka? No chyba wypełnienie, prawda? Bez wypełnienia ta nasza koza będzie po prostu płaska. Jakie wypełnienie? I to jest bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim żadnej waty. Nigdy. Wata w łazience przyda nam się do innych higienicznych rzeczy, ale nie przyda nam się w maskotkach. Dlaczego? Ponieważ wata po zmoczeniu, no co się z nią staje? Schodzi, robi się płaska, znika i znika może niedokładnie, ale robi się twarda i ta puszystość to już nie jest to samo, bo wata nie lubi wody. Druga rzecz, jakiej nie używamy, to taka posiekana gąbka. Też nie, ona lubi się kruszyć i wychodzi pomiędzy półsłupkami, pomiędzy słupkami itd., itd. Można użyć ścinek włóczki, jak najbardziej, ale najlepsze to jest właśnie to. To jest to, ta nasza chmureczka. To jest nic innego jak kulka silikonowa. Znajdziemy ją w wypełnieniach do poduszek. Często na przykład w domach z wyposażeniem, w sklepach z wyposażeniem do domu są wypełnienia do ozdobnych poduszek i tam w środku często jest kulka bądź rurka silikonowa, ale oczywiście taką piękną, standardową, nieużywaną znajdziemy w pasmanteriach, czyli pasmanteria i wtedy albo to nazwać jako wypełnienie do maskotek, albo po prostu kulka silikonowa. Nie uczula, nie wsiąka w nią woda, więc ona po zmoczeniu po prostu wraca z powrotem do swojego kształtu, jest elastyczna i to chyba wszystkie jej zalety, najlepsza, the best. Dobra, bo dużo gadam, a musimy zacząć robić naszą kozę, czyli kolejny znak z chińskiego kalendarza.
Ok, zaczniemy niestandardowo, ponieważ rozpoczynamy od zrobienia nóżek. Dlaczego? Ponieważ ich jest aż 4, a uszy będą razy 2. No i jedna głowa i jeden brzuszek, czyli ciałko. No dobra, rogi też są razy 2, ale nogi są aż 4, więc zaczniemy od tych nóg. W jaki sposób zaczynamy? Zaczynamy oczywiście od Magic Ringa i teraz od razu mówię, cały film na Magic Ringa tu oraz w opisie tego filmu. Więc zaczynamy ciemny szary, bo to będą nasze i teraz tutaj pytanie, kopytka, raciczki, chyba raciczki, co nie? Kozy mają chyba, no nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, bo ja to nie do końca zawsze rozróżniam. A może to są te parzysto-kopytne, czy coś tam, no coś tam było, nie? Kiedyś o tym. Dobra, zaczynamy robić, więc tak, hop, oczko i teraz uwaga, robimy 8 półsłupków. Czyli sprawimy, że to nóżki będą się zaczynały tak dość płasko, one nie będą takie super okrągłe, no chyba, że spróbujecie tam je wypchać, ale akurat nóżki w ogóle chyba nie będą wypchane. No, zobaczcie, co tu się zadziało. Nitka mi się tutaj coś rozdwoiła. O, faktycznie, dobrze mówiłam, że coś tu się zadziało. Takie rzeczy się zdarzają. To jest normalne. Jakby nawet najlepsze włóczki potrafią się czasem rozdwoić, więc tutaj żebyście się nie zrazili przypadkiem, bo to jest zupełnie normalne. Ja tutaj już coś robiłam i pewnie sprułam raz czy 2 i też tak będzie się działo wtedy. Dobra, 8 półsłupeczków. 2, 3, 8. Oczywiście policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8. Biorę, ściągam i nakładam znacznik. Hopka. Ważne, żeby znacznik, jeżeli już używacie kawałka kordonka, był jak najbardziej kontrastującym kolorze w porównaniu do włóczki. Dzięki temu będzie łatwo go znaleźć. Po drugie, jak nakładamy znacznik, zakładamy zawsze go tak, że nitka robocza jest zawsze pod znacznikiem. Widzicie? To jest moja nitka robocza, a ja zakładam na tą nitkę roboczą mój znacznik. I teraz w kolejnym rzędzie nie będziemy dodawać. Powtórzymy to, ale nie będziemy się wbijać tutaj w całe oczka, czyli nie pod 2 nitki, tylko będziemy się wbijać tylko pod tą tylną nitkę. Dzięki temu te nóżki nam się tutaj ułożą, a kopytka będą miały odpowiedni kształt. O, znowu mi się coś tutaj próbowało spróć. Dobra, więc zobaczcie, pojedynczo, tylko za tylną nitkę, czyli łącznie powinno być tutaj 8 półsłupków. W tym rzędzie spotykamy się oczywiście tutaj na końcu. Ok, mamy zrobione, widać, że one się inaczej układają, ale za chwilę weźmiemy i one tak ładnie się powinny w górę ułożyć. Zresztą zobaczcie, że teraz jak przerobimy ten kolejny rząd, to też zmieni się kształt. Kolejny rząd, no to tutaj już odejmiemy, czyli z tych 8 zrobimy zaledwie 6. I teraz już się wbijamy normalnie w całe oczka. Musimy to sobie ładnie wygiąć, żeby tutaj te oczka, bo to są nasze oczka do wbicia, te. One się tutaj próbują teraz ułożyć z przodu, przez to, że robiliśmy tylko na tylnych oczkach, ale zobaczcie, wbiłam. Tak, pierwszy jest zwykły półsłupek. Drugie oczko to też jest zwykły półsłupek. Hop. I teraz łączymy trzecie za przednią nitkę. Widzicie? Tylko za przednią. I czwarte też za przednią, tylko wchodzę i dokańczam jak półsłupek, czyli hop i hop. I znowu to samo, czyli tak, znowu całe oczko. Jeden półsłupek, całe oczko, drugi półsłupek i 2 ostatnie znowu łączymy, czyli hop za przednią nitkę, hop za przednią nitkę, narzut, wyciągam spod tych nitek i narzut przez 2. I mam odjęte. I teraz ten ostatni rząd, znaczy ostatni w tym kolorze, przerabiamy już normalnie, czyli przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, czyli jednym półsłupkiem w całe oczka i łącznie powinno być ich tutaj zaledwie 6. Bo ta nóżka nie będzie jakaś super duża. Hop, raz, 2,
3, no 4, no 4, coś nie współpracuje dzisiaj ta włóczka, 5 i ostatnie 6. I teraz zmieniamy kolor, czyli tu możemy sobie już kawałek dalej odciąć. I teraz, jak już mamy zrobiony ten ostatni półsłupek, troszkę go wyciągamy w górę i wkładamy pod te dwie nitki. Zobaczcie. Hop. Raz i 2. I bierzemy jasny kolor. Hop. Narzucam. Zobaczcie, nie zrobiłam żadnego oczka, po prostu biorę i przeciągam. I teraz przerabiam kolejne rzędy, aż do rzędu 10, a zobaczcie, mamy tutaj 2, 4 skończone, czyli 5, 6, 7, 8, 9 oraz 10, czyli łącznie jeszcze 6 rzędów. Przerabiamy na jasno, tu już nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy, po prostu idziemy w górę i przerabiamy, więc spotykamy się, no zobaczcie, już wszystko pojedynczo, tak żeby nam tutaj nóżka ładnie urosła. Pojedynczo przerabiamy aż do końca 10 rzędu i tam się też spotykamy. Oczywiście najlepiej już mieć wtedy ile nóżek? No 4, nie? I zobaczcie, jak tu się ładnie to ułożyło w miarę, widać, nie? Że on jest taki płaski tu. Więc przerabiamy do 10 rzędu po 6 półsłupków w każdym rzędzie. Nóżki robimy oczywiście razy 4. No, coś nie chce dzisiaj to ze mną współpracować. Mam nadzieję, że jak będziemy za chwilę większe części robić, to będzie trochę lepiej. Więc przerabiamy. I oczywiście dalej zostajemy przy tej jasnej włóczce. Więc hop, spotykamy się na końcu 10 rzędu, najlepiej 4 nóżki. Raz, 2, 3 i 4. I co na końcu? Zobaczcie, oczko ścisłe. Oczywiście ja jej jeszcze pokażę. Czyli tak, tutaj sobie to pruję. Nie za mocno. I teraz, jak mam zrobiony ostatni półsłupek, to po prostu w miejscu, gdzie już jest znacznik, wbijamy, robię narzut, przeciągam przez to, co wbiłam, przeciągam przez oczko na szydełku i ciągnę. Odcinam kawałek dalej. I wyciągam to oczko szydełkiem w górę. Jak nie idzie, to można palcami sobie pomóc. O. Chodzi o to, żeby nam się zrobiła już pojedyncza nitka. Zobaczcie, 4 nóżki, pięknie, równiutkie. Więc teraz się zabieramy jeszcze za uszy, bo uszy też są niewielkie, a są tylko 2. No i ten sam kolor, więc lecimy. Ok, uszy będą wyglądały jak takie 2 małe pierożki, więc będą miały bardzo ciekawy kształt. Więc zaczynamy oczywiście od Magic Ringa i teraz to będzie Magic Ring, ale tylko z 6 półsłupków, ok? Więc tutaj hop i robię 6 półsłupków. Raz, 2, i 6. Biorę, ściągam, zakładam znacznik i przerabiam każde oczko 2 półsłupkami. Dzięki temu z 6 na koniec rzędu zrobi nam się łącznie 12. I zobaczcie, jak nie jesteśmy pewni, liczymy od tyłu, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I ja wiem, że to jest moje pierwsze oczko, które zawsze jest trochę ciaśniejsze. Ok, co to jest dodawanie? Jest 1 półsłupek i drugi półsłupek robię w tym samym oczku. Czyli w każdym oczku są 2 półsłupki. Właśnie dzięki temu jest zrobione dodawanie, bo każde oczko jest przerabiane 2 razy. Widzicie? Tu jest 1 i jest drugi. Jak zrobię 1, to widać. Hop, jest 1. 1 i dorabiam w tym miejscu jeszcze drugie. Hop i znowu 1, 2, 1, 2 i ostatnie oczko 1 i 2. I mam
12. I co teraz robię? Teraz składam na pół, no bo mówiłam, że będzie mini pierożek, prawda? Znacznik można wyjąć, bo nie jest nam potrzebny. Teraz tak, składamy dosłownie na pół, tak żeby te oczka z każdej strony nam się dotykały. I teraz wbrew pozorom, czyli wbrew temu, że mamy tutaj 12 półsłupków, to teraz powstanie nam już ich tylko 5, bo zawsze tutaj na brzegu nam uciekają. Nie ma co ich tutaj naprężać, bo będzie to po prostu dziwnie wyglądało. Zobaczcie, wbiłam się w jedno oczko i po nałożeniu mam też to oczko z drugiej strony. I teraz przerabiam na tym 5 półsłupków. Jest raz, łącząc obydwie części, strony raczej. 2, 3, 4, no, czwarty tutaj. I 5. Mówiłam, że wyjdzie 5. Tu jeszcze trzeba znaleźć, żeby się ładnie ułożyło. Zawsze giną pojedyncze i nigdy nie będzie dokładnie tyle, ile jest. O, i mamy. Na końcu robimy oczko łańcuszka. Możemy dociągnąć też tą nitkę, czyli przeciągam obydwie, hop, ściągam ładnie i tą nitkę odcinam. Ona nam się przyda do przyszycia. Oczywiście uszy też robimy razy 2. Mówiłam, że będzie trochę jak taki mini pierożek. Jest mini pierożek? Jest. Więc teraz już możemy się zabrać za głowę. Ok, do ręki oczywiście bierzemy jasną włóczkę, bo jest to nasz główny kolor. Tu już mam też przygotowany znacznik. I zaczynamy od Magic Ringa z 6, czyli dość standardowo. Hop, hop. I 6 półsłupków na Magic Ringu. Raz, dwa, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Biorę, ściągam. I podobnie jak przy naszych pierożkowych uszach, robię dodawanie w każdym. I czego nie zrobiłam? Nie nałożyłam znacznika na moją nitkę roboczą. O, to jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ kiedy nałożymy znacznik i nitka robocza będzie nad znacznikiem, to ten znacznik po prostu nam zniknie i nie będzie spełniał swojej funkcji jakże ważnej. Ok, wbijam się w pierwsze oczko i tak jak przy uszach robię po 2 półsłupki w każdym oczku, dzięki temu z 6 na koniec rzędu, o coś ciasno, na koniec rzędu zrobi mi się 12. I ostatnie. Ok, i teraz przerzucam sobie znacznik do tyłu. Widzicie, znowu jest tak stworzony, żeby miał nitkę roboczą pod sobą. I teraz przez kolejne 2 rzędy, czyli w rzędzie trzecim oraz w rzędzie 4 robimy powtarzanie, czyli nic nie zmieniamy tutaj w ilości, tylko przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, czyli po jednym półsłupku. Dzięki temu w rzędzie 3 oraz w rzędzie 4 też będzie 12 półsłupków, czyli będzie ta sama, no co tu dzisiaj jest, ta sama liczba. Więc przerabiamy i spotykamy się na końcu rzędu 4. Rząd 5 to rząd dodawania i teraz będziemy dodawać nie w każdym, a co drugie, czyli uwaga, robimy 1 półsłupek, a dopiero w drugim oczku robimy 2 półsłupki, hop, raz i 2 i na przemian i znowu 1 półsłupek w kolejnym oczku i znowu w kolejnym oczku 2 półsłupki i tak powtarzamy do końca rzędu, czyli na przemian 1, 2, 1, 2, 1, 2, wtedy z 12 zrobi nam się 18 i tam się też spotykamy, czyli na końcu rzędu 5. Znacznik przerzucony, robimy rząd 6. W rzędzie 6 też dodajemy. I teraz nie 1, a 2 zwykłe półsłupki na początku, czyli tak, w pierwszym oczku półsłupek, w drugim oczku półsłupek, a dopiero w trzecim oczku dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku
I tak powtarzamy do końca rzędu, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, tak żeby w każdym trzecim oczku było dodawanie. Mam nadzieję, że to jest dość zrozumiałe. Na końcu tego rzędu z 18 zrobi nam się 24 półsłupki, więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu, a ten rząd to rząd 6. 6 skończony, w 7 robimy powtarzanie, czyli tak jak było to wcześniej, przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, czyli nic tu nie dodajemy, nie powiększamy tej części, wszystkie oczka pojedynczo, czyli w 7 rzędzie też będzie łącznie 24 półsłupki, spotykamy się na końcu tego rzędu, pamiętamy wszystko pojedynczo. 8 rząd to rząd dodawania i to jest ostatni rząd dodawania na tej naszej głowie. Czyli teraz robimy 3 półsłupki. 1, 2, 3 i w 4 oczku dodawanie, czyli tak jak wcześniej 2 półsłupki w jednym oczku. 1 i 2. Hop. I znowu tak samo. Znowu 3 półsłupki i dodawanie, 3 półsłupki i dodawanie. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Oczywiście dodajemy znowu tylko 6 razy, więc na koniec tego rzędu powinno być łącznie 30 półsłupków i tam się też spotykamy, czyli na końcu tego rzędu ten rząd to rząd 8. Po tym ostatnim, po tym ostatnim dodawaniu teraz przez kolejne 4 rzędy będziemy powtarzać, czyli w rzędzie 9, 10, 9, 10, 11 oraz 12, czyli 4 rzędy będziemy powtarzać, czyli przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo po jednym półsłupku i w tych kolejnych 4 rzędach będzie ich 30 i tam się też spotykamy, czyli na końcu 12 rzędu. Ok. W rzędzie 13 zaczniemy odejmowanie, ale zanim do tego przejdziemy, no to chyba już widać. Musimy zamontować oczy. To jest dobry moment, ponieważ tu jest szeroko. Ja już mam tutaj specjalnie włożone obydwa oczy. Obydwa? No dobra, parę oczu. Ale spokojnie, nie są zamontowane i zaraz Wam wszystko pokażę. Gdzie montujemy oczy? Montujemy oczy między 6 a 7 rzędem, czyli patrzymy i liczymy. Jest 2, 4, 6, no to nad 6 wiadomo jest 7. I teraz tak, ja sobie tutaj po prostu od brzegu zrobiłam pierwszą, lepszą przestrzeń, ale ważne jest, ile będzie przestrzeni też między tymi oczami. Już mam przygotowane tutaj zatyczki i patrzymy. Między oczami musimy mieć 9 przestrzeni. Co to znaczy? To znaczy, że to są takie przestrzenie, gdzie byśmy mogli włożyć oko. Czyli tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zobaczcie, jest 9 przestrzeń i dopiero w 9 jest oko, tak? Wyjmę je. Jeszcze raz, zobaczcie. Jest oko, no ostrości. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i w 10 dopiero jest włożone oko. Taka jest tutaj przestrzeń, więc wiemy, że to będzie już nasza góra. Zobaczcie, tak liczyłam i sama zgubiłam, nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu jest moja 10 przestrzeń. Ok. I teraz samo włożenie takiego oka, oczywiście nic nie dam, ono zaraz wypadnie. Odwijamy na lewą stronę i tu mamy drugą właśnie naszą bardzo ważną stronę oka. Zobaczcie, one mają takie ząbki i na te ząbki właśnie założymy zatyczki. W jaki sposób? Po prostu biorę, mocno naciskam i powinien przejść jeden ząbek. I jak już mamy jeden, to już możemy zostawić. Można ciaśniej, ale nie trzeba. One już nie mają możliwości, bo jakby ten ząbek trzyma je, czyli zatyczka już nie wejdzie przez to z powrotem, nie? Już nie wyskoczy nam. O, zobaczcie, od razu te oczy widać, że są wciśnięte, bo się inaczej ułożyły, nie? Dobra, lecimy dalej, bo tutaj zostały nam już tylko rzędy odejmowania. Zaraz jeszcze wypełnimy oczywiście tą głowę, ale to jeszcze tutaj myślę, że spokojnie z 2 rzędy. Jak robimy odejmowanie? Pierwsze nasze odejmowanie to będzie 3 i odejmowanie, czyli 3 to jest ilość półsłupków. Jest 1, 2, 3 i teraz czwarte z 5 oczkiem łączymy. Czyli tak, nie wbijamy się w całe, a wbijamy się tylko pod przednią nitkę, pod drugą przednią nitkę, czyli kolejnego oczka, narzut
wyciągam i wyciągam, czyli to samo co przy nogach, to jest dokładnie tak samo wyglądające, tyle że robimy 3 półsłupki, a czwarte z 5. oczkiem łączymy, hop, znowu 3 i znowu czwarte za przednią, 5. za przednią, łączę, hop, hop, odjęte, powtarzamy to oczywiście do końca rzędu i tam się też spotykamy. W kolejnym rzędzie odejmujemy łącząc każde trzecie z 4. oczkiem, czyli w pierwszym robimy półsłupek, w drugim robimy półsłupek, a dopiero trzecie i 4. oczko łączymy za przednią nitkę odejmując. Oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli znowu jest półsłupek, półsłupek, odejmowanie, półsłupek, półsłupek, odejmowanie i tak dalej. Spotykamy się na końcu tego rzędu, a ten rząd to rząd numer 14. W 15. rzędzie robimy odejmowanie tak, że łączymy każde drugie i trzecie oczko, czyli półsłupek, a drugie i trzecie oczko łączymy. Oczywiście tak jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu, czyli znowu półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie i w taki sposób stworzymy ten rząd. Więc robimy, na końcu tego rzędu powinno nam wyjść 12 półsłupków, więc odejmujemy i spotykamy się na końcu. Ok, tak, wypełniłam już głowę, ponieważ moment, który teraz nastąpił, jest już taki dość mały i wygodnie było w trakcie robienia tego rzędu po prostu pododawać już to wypełnienie. Teraz mamy ostatni rząd odejmowania i tak jak tutaj było półsłupek, odejmowanie, no to teraz jak ma być mniej tych półsłupków, to znaczy, że będziemy odejmować, każde kolejne, czyli będziemy łączyć pierwszy z drugim, trzeci z 4., 5. z 6. i tak dalej. Czyli łączymy każde kolejne 2 oczka, dzięki temu odejmujemy, no jak widać już będzie mało miejsca na to, żeby włożyć to nasze wypełnienie, więc odejmujemy, łączymy, z 12 nam się zrobi 6, czyli już taki moment na zamknięcie i na koniec za chwilę zamkniemy tą głowę, no i dorobimy ciałko, rogi i zszyjemy. Ok, odjęte. I teraz bierzemy, od razu mówię, ta nitka nie przyda nam się do żadnego przyszycia, więc można ją ściąć dość blisko, ale przyda nam się, żeby tu jeszcze zamknąć oczko. Więc hop, odcięte. Teraz wyjmuję sobie tą nitkę tutaj szydełkiem do góry, a na nitkę zakładam igłę, jeżeli można powiedzieć. No nawlekam, nie? Hop, mamy. I teraz tutaj stworzyły nam się oczka, przez które będziemy przechodzić igłą. Od środka do zewnątrz i znowu. I tak 6 razy, bo tyle jest tutaj oczek. Mogłabym jeszcze troszkę dopełnić, ale przeżyję. Ok, hop i hop. I teraz biorę, przytrzymuję sobie kciukiem i ściągam. Zobaczcie, zamknęło się. Tą nitkę wbijamy sobie jeszcze igłą tutaj i idziemy sobie pod spód, bo wiem, że ta część na pewno się później nam schowa. Hop. O, i mamy. Nie za mocno, bo jak widać ja poleciałam za mocno, już się trochę tutaj nam wgłębiło. No dobra, to mamy, zobaczcie, jak już przyłożę uszy, no to już od razu wygląda inaczej, nie? Trochę jak owieczka, ale to nie jest owieczka. Będą rogi przecież jeszcze i to jest koza. Więc teraz przechodzimy jeszcze do ciałka, zrobimy rogi i będzie koniec. Ok. Ok. Oczywiście standardowo zaczynamy ciałko Magic Ringiem z 6. Więc hop, hop. Dlaczego mówię standardowo? Bo ja bardzo dużo maskotek zaczynam tak. Ja bardzo lubię Magic Ring z 6, jakoś tak mi się po prostu upodobał. Oczywiście jeżeli ma być inny kształt stworzony, no to wtedy mamy inną ilość na Magic Ringu, ale bardzo, bardzo często używam tej 6. Ona jest bardzo taka uniwersalna i z niej można naprawdę dużo stworzyć. Raz, 2, 3, 4, żebym się nie zagadała. 5 i 6. Ściągam oczywiście. No. O, dobra. I teraz dodaję w każdym, czyli znowu z tych 6 tworzymy 12, ale spokojnie, to nie będzie jedyne dodawanie, tu będzie trochę więcej tego dodawania. No i co? I lecimy. Czyli mamy w
każdym oczku po 2 półsłupki tworzymy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Wtedy z tych 6 zrobi nam się tutaj 12 i oczywiście dalej dodamy. Jak już mamy 12, to teraz dodamy do 18, czyli na przemian 1 półsłupek i 2 półsłupki. Hop. Czyli podobnie już było na głowie. I znowu 1 i znowu 2 i spotykamy się na końcu rzędu. Wtedy z 12 zrobi nam się 18 półsłupków, więc przerabiamy na przemian półsłupek z dodawaniem i spotykamy się, a to jest rząd trzeci. Znacznik przerzucony i robimy teraz 2 półsłupki i dodawanie. Hop, raz i 2 i w trzecim oczku dodawanie. O, widzicie? 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Spotykamy się oczywiście na końcu rzędu, wtedy z 18 zrobi nam się 24. Rząd 7, mam tu ostrość, rząd 7 to rząd powtarzania, czyli teraz przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, czyli jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ja powiedziałam, który rząd? 6? Nie, to jest przecież rząd 5. Rząd 6 będzie dopiero zaraz. Więc hop, mamy 4, teraz jest 5, więc ten rząd to rząd powtarzania. Przerabiamy pojedynczo i spotykamy się na końcu. Ok, teraz jest rząd 6. I ten rząd 6 to jest ostatni rząd naszego dodawania i podobnie jak przy głowie robimy 3 półsłupki i dodawanie. Czyli w pierwszych 3 oczkach jest po jednym półsłupku, a dopiero w 4 oczku jest dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Hop. I na końcu rzędu będziemy mieli 30, bo znowu dodajemy 6. Więc przerabiamy 3, dodawanie, 3, dodawanie, 3, dodawanie, 3, dodawanie, 3, dodawanie i tam się też spotykamy. Najszerszy moment mamy. I teraz przez kolejne 4 rzędy, czyli 7, 8, 9 oraz 10, 4 rzędy. Robimy powtarzanie, czyli przerabiamy pojedynczo wszystkie półsłupki, czyli w każdym kolejnym rzędzie, z tych 4 oczywiście, będziemy mieli po 30 półsłupków i spotykamy się na końcu rzędu 10. Wtedy troszkę ukształtujemy jeszcze to ciało, bo ono nie będzie miało jeszcze wtedy końca. Więc robimy, mamy etap miseczki. Za chwilę po tych 4 powtarzanych rzędach też zobaczcie, że ta miseczka będzie po prostu troszkę większa. A później troszkę jeszcze odejmiemy i będzie ok. Więc powtarzamy, spotykamy się na końcu 10 rzędu po 30 półsłupków w tych 4 rzędach. Ok, rząd 11 to nasz pierwszy rząd odejmowania, który będzie nam formował to ciałko. Więc robimy teraz 3 półsłupki, 2, 3 i odejmowanie, czyli nie jakieś skomplikowane, ale zobaczycie, że za chwilę będziemy powtarzać, później odejmować, później powtarzać i fajnie to będzie wyglądało. Ja po prostu robię znowu raz, 2, 3 odejmowanie, raz, 2, 3 odejmowanie i oczywiście powtarzamy to do końca tego rzędu i na końcu rzędu po prostu z tych 30 zrobi nam się 24, więc robimy 3 odejmowanie, spotykamy się na końcu tego rzędu, a ten rząd to rząd 11. Po tym odejmowaniu kolejne 2 rzędy to powtarzanie, czyli w rzędzie 12 oraz w rzędzie 13 po prostu przerabiamy po 24 półsłupki i się wtedy dopiero spotykamy, czyli spotykamy się na końcu rzędu 13. W rzędzie 14 znowu odejmujemy, a teraz odejmujemy łącząc każde trzecie z 4 oczkiem, czyli w pierwszym jest półsłupek, w drugim jest półsłupek, a dopiero trzecie oczko, z 4 oczkiem łączymy. Oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli znowu jest jeden półsłupek i odejmowanie. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Ten rząd ma numer 14. W
tym momencie do końca ciałka zostały nam już tylko 3 rzędy, więc teraz mamy 2 rzędy powtarzania, czyli rząd 15 oraz rząd 16. To jest znowu rząd powtarzania, więc spotykamy się, przerabiamy wszystkie oczka po jednym półsłupku. Tutaj powinno ich być po 18 w tych rzędach, więc spotykamy się na końcu rzędu 16. Po tym powtarzaniu mamy skończony rząd 16, sobie zarzucam znacznik i ostatni rząd to jest odejmowanie, czyli tutaj zejdziemy do 12 półsłupków, czyli tak, półsłupek 1, a obok odejmowanie i powtarzamy oczywiście to do końca rzędu, czyli na przemianie jest półsłupek, odejmowanie i tak dalej. Po skończeniu tego ostatniego rzędu oczywiście musimy wypełnić za chwilę nasze ciałko, ale musimy też zostawić odpowiednią długość naszej nitki, bo ta nitka będzie nam łączyła głowę z ciałkiem. Więc obwijamy sobie, zobaczcie, tutaj w ostatnim, czyli tym najwęższym miejscu możemy złożyć nawet na pół i mamy raz, 2 i troszkę dalej bierzemy i odcinamy naszą włóczkę. Hop. Tu oczywiście oczko, jeszcze można na samym końcu sobie zrobić tutaj oczko ścisłe. Hop, hop i ściągamy to i wyciągamy. Więc teraz bierzemy brązowy i jeszcze zrobimy rogi. Ok, mam nadzieję, że na tej brązowej będzie w ogóle dobrze tutaj wszystko widoczne, ale ja tutaj dużo gadam, więc będzie wszystko wiadomo. Zaczynamy. Tak, zaczynamy znowu Magic Ringiem z 6. Ja wiem, to jest naprawdę standard, ale zobaczcie, że przecież ten róg nie będzie taki jak ciałko albo taki jak głowa, więc to jest naprawdę fajny, uniwersalny sposób. Więc hop, 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ściągam i uwaga, w kolejnych 2 rzędach, nawet nie w kolejnych 2 rzędach robimy powtarzanie, czyli Magic Ring liczymy jako pierwszy rząd, więc w drugim i w trzecim rzędzie robimy też po 6 półsłupków. Ja wiem, że to nie jest super wygodne, ale chodzi nam jednak tutaj o kształt taki, no, taki rogowy. Stożek tu musi powstać nam, prawda? Więc robimy i spotykamy się na końcu trzeciego rzędu. Pamiętamy wszystkie oczka pojedynczo, czyli w drugim i w trzecim rzędzie po 6 półsłupków. Znacznik przerzucony i robimy rząd 4. W rzędzie 4 będzie dodawanie, ale dodawanie naprawdę bardzo małe, bo robimy normalnie pierwszych 5 oczek półsłupkami. 2, 3, 4, 5. No to wiadomo, jeżeli było 6, to zostało nam jedno oczko. I w tym ostatnim oczku dopiero robimy dodawanie. Czyli hop, jeden półsłupek i drugi półsłupek. Zarzucam sobie znacznik bez nitek dodatkowych i mamy skończony 4. rząd w rzędzie 5 oraz w rzędzie 6. Znowu robimy powtarzanie. Tym razem już mamy 7 półsłupków, więc w 2 kolejnych rzędach, oj, coś tu mi się zahaczyło, czyli w 2 kolejnych rzędach robimy po 7 półsłupków i spotykamy się na końcu rzędu 6. 6 rzędów skończonych, no to teraz robimy rząd 7. W 7 będziemy dodawać tak jak wcześniej, czyli znowu będziemy dodawać tylko w ostatnim oczku, czyli robimy 6 zwykłych półsłupków, cztery, 5 oraz 6, a w 7 oczku robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku i tak jak wcześniej znowu robimy rzędy powtarzania,
Czyli hop, mamy skończony 7 rząd, więc robimy jeszcze 8 rząd i 9 rząd i tam się też spotykamy. Znowu przerabiamy wszystko pojedynczo. Tym razem jest 8 półsłupków w rzędzie, więc przerabiamy, tak jak mówiłam teraz, rząd 8 i rząd 9 i tam się też spotykamy. Ok, na samym końcu oczywiście robimy oczko ścisłe, hop i odcinamy. Jak daleko? No trochę dalej, bo zobaczycie, do czego nam się jeszcze przyda ta nitka. Nie tylko do przyszycia. Oczywiście znacznik możemy już wyciągnąć. Tutaj wyciągamy tą nitkę w górę i zmieniamy nasze szydełko już na igłę. I teraz tak, uwaga. Ja już przyszyłam sobie tutaj róg i ucho i zobaczcie, to jest dokładnie ten sam róg. Widzicie to? Co to się da zrobić? Przede wszystkim najpierw sobie ustawiamy i przyszywamy. W jaki sposób? W taki, że najpierw bierzemy tutaj pod półsłupek, hop, a później bierzemy tutaj pod oczko i przyszywamy tak na przemian. Tutaj ja postaram się przyszyć, żeby to wszystko było widać od razu. Oczywiście robimy wszystko równiutko. Ja tutaj, zobaczcie, nie mam dokładnie nad oczami tych rogów, tylko one, jak się spojrzy, to one są troszkę, oczywiście tak, jest równo nad okiem, ale tutaj jak leci sobie taka równa jakby linia, to one nie są nad oczami. Więc ja tutaj szybciutko przyszyję, żeby Wam pokazać, w jaki sposób wygiąć ten róg, żeby on właśnie tak wyglądał. Ok, róg przyszyty, on teraz nie wygląda jakoś specjalnie i uwaga, nitkę transportujemy sobie z drugiej strony, czyli tak, żeby ona była tutaj, żeby ona była tutaj, z tej strony, od strony jakby zewnętrznej. I teraz będziemy przechodzić tutaj, zobaczcie, pod nitką od półsłupka. Jedna nitka, druga nitka i tak do samej góry. Możemy sobie tutaj przeciągnąć, jeszcze tutaj znaleźć jakieś, jak najdalej i zobaczcie, teraz jak mamy to przeciągnięte, to bierzemy i ściągamy i jak ona jest ściągnięta, to róg zmienia po prostu diametralnie kształt. No ale dobra, ale on jest tutaj jeszcze taki spłaszczony. Teraz bierzemy, hop, transportujemy sobie tutaj inaczej tą nitkę, bo musimy ją związać, więc bierzemy, ściągamy dość mocno i jakby tutaj plączemy, czyli wbijam się, ja nie wiem, czy tu nie za daleko, to już powinnam być na trzecim rzędzie, czyli tu mam 1, 2, więc nie tutaj, a tutaj powinnam wyjść, ściągam, oczywiście można sobie też zostawić taki róg, ale ja chcę pokazać Wam, zobaczcie, tu się wbijam obok i teraz dopiero wychodzę tu dalej na zewnątrz. I jak teraz ściągnę, to właśnie powstaje nam, oczywiście troszkę trzeba ułożyć i powstaje nam ten odpowiedni kształt, bo tutaj po prostu ta nitka, którą przed chwilą zrobiliśmy, też się zaczyna ściągać. Ciekawie, co nie? Ta nitka to jest nitka tego pierwszego roga. One specjalnie wychodzą, muszą wychodzić teraz w tym samym miejscu, bo będzie można je schować. Czyli teraz bierzemy, robimy supełek, raz i dwa i przewlekamy te nitki w dwie różne strony. Oczywiście w jaki sposób przyszywamy pozostałe części ciała? Podobnie jak rogi, czyli raz pod oczko, raz pod półsłupek, tyle że nie musimy ich ściągać, żeby zmienić im kształt. Ucho, jak widać, też jest przyszyte bardzo prosto, bo ono jest tylko tutaj takim kawałeczkiem przyszyte. No a tak to nie wiem, czy nie jest krzywo, ale mi to nie pasuje, nie przeszkadza, nie pasuje. Więc bierzemy, tak samo przyszywamy głowę oczywiście do ciałka, czyli raz pod półsłupek, raz pod oczko, w zależności czy chcemy tak, czy chcemy bardziej w taki sposób, więc tutaj już zostawiam Wam bardzo duże pole do popisu, bo wszystko w zależności od tego, jak przyszyjecie
głowę do ciałka, to później będziecie przyszywać jeszcze nogi do ciałka, więc tu już naprawdę jest bardzo szerokie pole do popisu. Później jeszcze można z nitek sobie tutaj bródkę dorobić oraz ogonek. Nie trzeba go szydełkować, wystarczy parę nitek ukształtować, więc hop, patrzymy, żeby ta wyższa część była z tyłu oczywiście i zszywamy, więc ja zszywam i zaraz do Was wracam. Łapki oczywiście po bokach, na dole, lecimy. Ok. Koziołek zszyty mówi hello! Jak mu bródkę zrobiłam? Zobaczcie. Tak naprawdę to są nitki takie wystającej pętelki, więc nic skomplikowanego. A ogonek to związane nitki od przyszycia nóżek, więc też tutaj nie wymyślałam, nie namyślałam się mocno, jak to ma wyglądać. No hello, no zobaczcie, no tak mu zostało. On jest po prostu koziołek witalski, tak go nazywam. Ale czego mu brakuje? No nosa mu brakuje, tutaj charakterystycznego. I teraz właśnie po to jest nam potrzebny kawałek czarnej włóczki, a zaraz Wam pokażę, do czego użyjemy kawałek białej włóczki. No i to już będzie zupełny koniec. Ok, więc tak, wbijamy mu się gdzieś tutaj z boczku i idziemy zupełnie na przód. Wybijamy się tuż przy magic ringu, przeciągamy i teraz układamy. I w zależności jak chcemy mocny ten jego nosek zrobić, no to tutaj, zobaczcie, ja sobie tutaj pod spód wbijam. Hop. Niby proste, w miarę powiedzmy proste, ale przechodzimy pod spodem i no nie wszystkie nitki świata. Przechodzimy pod spodem i lekko ściągamy w dół. I dzięki temu tworzy nam się właśnie charakterystyczny kozi nosek. Dziwnie to zabrzmiało, jak powiedziałam, ale to jest kozi nosek, tak jest. Tutaj oczywiście nitka wraca do tego początkowego miejsca po to, aby, oj zobaczcie, i teraz tak naprawdę ciągnąć tą nitkę, no to ustawiamy, czy chcemy mocno, czy chcemy średnio, o, czy on ma mieć bardzo mocno, czy nie, o, ciągniemy jedną, ciągniemy drugą, to się wszystko nam wtedy ładnie układa, słodziutko. I co robimy? I wiążemy w supełek, czyli hop, supełeczek i chowamy nitki. No, w powietrzu po prostu było dość ciężko. Biorę i chowam. Przebijam się w to samo miejsce i wybijam się gdzieś indziej. O, i z drugą nitką robię to samo, czyli wbijam się w miejsce, gdzie wystawały te nitki, przebijam się gdzieś dalej, nawlekam ją, oczywiście, nie zapominam o tym, i przeciągam. I te nitki biorę, naprężam i odcinam, czyli naprężam, odcinam. Wiem, że to słabo widać. I jeżeli tu wystaje nadal, to też naprężam, obcinam i ona się powinna ładnie schować. I mamy. Do czego biała? Biała. No to robimy przy oczach urocze białka oczu. Dobrze chyba powiedziałam. I dzięki temu, zobaczcie, to jest takie zwykłe oko. Teraz jak się przebijemy od spodu, wbijemy się przy oku zupełnie. W zależności od czego, oczywiście w którym miejscu zrobimy te białka, to te oczy będą wyglądały troszkę inaczej. Jak zrobimy je u góry, to będzie patrzył bardziej w dół. Jak zrobimy je na dole, to będzie tak słodko patrzył jakby do góry. Zobaczcie, tak. Więc dobra, możemy zrobić je. Jak je zrobimy? Tak, możemy, oczywiście nie możemy za bardzo okrągło robić, bo wtedy one będą nam wchodziły na oko. Ja je zrobię tutaj chyba pod spodem. Jak najbliżej oka, nie zawsze jest to łatwe. Na drugim robimy tak samo, staramy się może inaczej, staramy się tak samo, bo tutaj jak inaczej układają się półsłupki, to te oczy też nie będą wyglądały identycznie. Oczywiście patrzymy, żeby nie uciekła nam tutaj nitka. Hop, o, i już patrzy w górę. I tak samo tutaj układamy w miarę podobnie, wbijamy się i oczywiście wracamy do naszego początku. Ściągam nie za mocno, tutaj właśnie, i tutaj jest taki mały błąd, bo tutaj po prostu oczko jest ciut za daleko, nie? O, tutaj się trochę lepiej chyba ułożyło. Oczywiście jak weźmiemy i ściągniemy te nitki, to one też się inaczej nam tutaj ułożą. O, to oko jest w miarę ok, a to tutaj mi się nie podoba to ułożenie, więc po prostu wyjmę od drugiej strony, przeciągnę tamto. O, jeżeli chcemy oczywiście ściągnąć sobie oczy, to tak samo możemy tą białą nitką. I ja po prostu tu się przebiję w troszkę inne miejsce, bo coś tutaj się nie podoba mi.
I w tym momencie przydałaby mi się tak naprawdę ostra igła, bo ona by mi weszła troszkę pomiędzy te nitki i pomogłaby mi troszkę inaczej ułożyć tą białą nitkę. Ale najwyżej zmienimy zupełnie układ oczu, przecież to są tylko oczy. Niby tylko, albo aż, jak chcecie. Coś mi się tutaj dziwnie ułożyło. Dlatego tutaj już muszę sobie spróbować, ułożyć to. Tak? Już teraz się trochę pogubiłam w tym, jak to miało wyglądać, ale dobra. Wbijam się, stofam się, nawlekam. Ciasno. Dobra, może być, nie jest idealnie, ale może być. Oczywiście to samo robię tutaj. Wiążę, chowam supełek, wiążę supełek i chowam go. I dzięki temu ta nitka już mi nie powinna nigdy uciec. Tak, nigdy. I hop! I koziołek skończony. Koza, bo to jest nasz znak zodiaku. Koza z chińskiego kalendarza. Mam nadzieję, że było łatwo i przyjemnie. W razie problemów oczywiście piszcie w komentarzach albo na social mediach, czyli Instagram, Facebook oraz TikTok. Wszędzie tam odpowiadam. I co? No i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną tutaj na kanale. Dajcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, bo tutaj regularnie, staram się co piątek regularnie. Co piątek regularnie jest nowy filmik. Teraz aktualnie jest m.in. seria znaków zodiaku, które są raz w miesiącu, a w pozostałe dni, piątki miesiąca pojawia się coś innego. Może to być tutorial, może to być poradnik. Aha! Jeszcze jedna rzecz. Aktualnie na dole możesz mi podziękować, nacisnąć serduszko i wpłacić jakąś niewielką nawet sumkę na pomoc mi tutaj w rozwoju tego kanału, bo pamiętajcie, że ja robię to dla Was za darmo, a takie wsparcie dla mnie będzie niesamowicie fajnie dopingujące, żebym mogła na przykład sobie kupić albo lepszy aparat, albo lepszy mikrofon, więc będę wdzięczna za wszystkie takie podarki od serca. To co? Do następnego i trzymajcie się. Pa!